Dzień dobry. Dzisiaj na kanale takie rzeczy. Takie mydło i coś, co jest w tym pudełku, ale najpierw powiem Wam parę słów o mydle. To jest mydło Fine, bądź Fin, nie wiem jak to się czyta. Takie opakowanie papierowe, a w środku, w tym opakowaniu kryje się mydło. W pudełeczku, takim plastikowym słoiczku. Plastikowy słoiczek, 150 ml zawartości. Tak wyglądające mydło ma taki kolor, jest to Crope Latigo, World Famous Latigo. Tak wygląda. Otwieramy. Bardzo prosta szata graficzna. Prosta do bólu. I naszym oczom ukazuje się takie mydło. Jest to w formie Crope'u. Zapach. Za chwilę Wam powiem o zapachu. Tymczasem łyżeczką dosyć twarde. Jak skrobnąłem tą łyżką, to poczułem dosyć spory opór. Jest to Crope, ale niezbyt miękki. W formie takiego włoskiego mydła. Zobaczcie, taka prosta grafika. Lubię takie grafiki, które wyglądają w ten sposób. Ściągam z łyżeczki. Dosyć twarde mydło, ale plastyczne, dające się łatwo ugnieść w palcach. Widzicie? Ląduje do miski od pani Wioli. O, jak ciasto daje się formować. Latigo z języka hiszpańskiego to jest inaczej beach albo rzemień, albo pas. I zapach jest, jak dla mnie, bardzo ciekawy. Producent podaje, że jest tutaj skóra, że jest tutaj szafran, olibanum, malina i co jeszcze? Nie pamiętam. A sam zobaczę, co najbardziej tutaj da się wyczuć. Pędzel Best Badger Mondial 1908. Włoski pędzelek. Mydło, jak zdążyliście zauważyć, spójrzcie, plastyczne. Aha, przypomniało mi się. Jeszcze producent podaje, że tutaj jest zapach diesla, jeśli chodzi o paliwo. Zobaczymy. Jak dla mnie w pudełeczku zapach, w tym słoiku, zapach już wydawał się strasznie mocny, aż taki kręcący w nosie. Ale jak otworzyłem na dłuższą chwilę ten słoiczek, to zaczęły się wyłaniać inne wonie, bardzo dla mnie przyjemne. I wiecie co? Ja tutaj bardzo dobrze czuję skórę. A skóra Latigo to jest specjalny rodzaj skóry, bardzo wysoko jakościowej, który wyprawiany jest w ten sposób, że najpierw roślinnie, a potem chromowo 2 razy wyprawiana jest taka skóra, a potem w dalszym procesie jest woskowana, jest olejowana. To jest bardzo wysokiej jakości, kochani, skóra. I to mydło ma taką nazwę i faktycznie tutaj skóra jest bardzo mocno wyczuwalna, ale czuje się też, i z czego się niezmiernie cieszę, czuje się tutaj szafran. Pół na pół z tą skórą. Nie wyczuwam jak na razie maliny. Nie wyczuwam też diesla, jeśli chodzi o paliwo, ale czuję tutaj też taki akcent w postaci żywicy. Żywica, nie wiem jak to nazwać, ale takie coś właśnie czuję. Skóra, nie jest to zapach taki tylko typowo skóry.
jakiegoś rzemienia czy siodła, bo z tej skóry wytwarza się też siodła, pasy, uprzęże. Pasy do wecowania brzytew również wytwarza się ze skóry latigo. Patrzcie, a tutaj my tu gadu gadu, a mydło wypełniło cały ten węzeł, a jeszcze, gdyby tak zajrzeć na dno miseczki, to jeszcze tutaj jest tego mydła sporo. Kręcimy dalej. Czuć tutaj w tym mydle skórę i czuć szafran. Bardzo mi się podoba ten zapach. Świetny, naprawdę. Jak dla mnie, mówię za siebie. Patrzcie, co się dzieje z mydłem. Już się wydostaje taka nieduża ilość. Tutaj było z 1,5 grama w tej fajnej wrzeszce. Uszczknąłem więcej, patrzcie. Jaka piana. Pędzel Mondial. To jest pędzel z Włosia Borsuka Best Badger. Patrzcie, co ten pędzel potrafi tutaj wyprawiać. Dobra. Część mydła muszę zgarnąć do miski. Patrzcie. A tym, co jest wewnątrz knota, napędzluje twarz. Elastyczny knot. Węzeł w tym pędzlu nie jest mocno zbity i podobnie jak w pędzlach Epsilon również daje się go łatwo zgnieść, widzicie? Także retencja jest bardzo fajna, nie czuje się kluchy kleju tutaj przy węzełku, nie wyczuwa się, bynajmniej ja tu nie czuję. Dosyć długie włosie, ale fajnie. Jest fajny balans między sztywnością knota a jego sprężystością, z tego co widzę. Spójrzcie, co się dzieje z tą pianą. Szafran i skóra, ależ to jest świetny zapach. I jeszcze jakieś nuty żywiczne również. Żywiczno-kadzidlane nuty. Te trzy najbardziej czuję. Może jakiś owocowy akcent maliny jest. Gdyby się bardziej jeszcze tak zagłębić w to. Szczerze mówiąc, to wiecie co, ja nie spojrzałem, czy to jest łojowe mydło, czy to jest niełojowe, bez zawartości. Trochę przypomina Chislet Face, Midnight Stack, ale to nie jest taki killer jak tamto mydło. Ależ to podoba mi się ten zapach. A piana jest tego typu, zobaczcie, w misce z takiej niedużej ilości mydła. Co to jest? Szaleństwo po prostu. I jeszcze na dnie miski zostało. Do tego ta miska daje też tak łatwo wyrobić pianę, bo ma swoją płaszczyznę nie jest równa, tylko jest takim ornamentem. Każda miska jest inna od Pani Wioli. Zobaczymy, czy tu jest łój. Da się to gdzieś tutaj odczytać. Tu. Może na opakowaniu. Czy tu jest łój? A jest tutaj tallow acid. Jest łój. Olej arganowy, jojoba, woda, olej kokosowy, masło mango. Taki skład. Druga rzecz, którą Wam pokażę teraz, na którą czekałem, żeby Wam pokazać na sam koniec, ponieważ jest to własność, to jest to część zbiorów Marcela.
Cichy Custom Workshop. Cichy Custom. Takie pudełko, nie wiem czy to jest czeczota, czy to jest... Jaki to jest rodzaj drewna. Wygląda mi trochę na buk. Na drewno bukowe. I co się w tym kryje? Podobnie jak w maszynce Lambda, pięknie, pamiętacie, pokazywałem Wam pięknie zrobione pudełeczko, a tutaj też są magnesy, które przytrzymują wszystko w całości. Muszę być ostrożny. Taka brzytwa. Taka brzytwa od Cichego. To wszystko jest filc, pod spodem również. Sięgam, muszę być ostrożny, żeby tutaj nie opuścić. Takie pudełeczko zamykane na magnesy. Piękna sprawa. Idzie na bok, z daleka od wody. A teraz pokażę Wam brzytwę wykonaną przez Cichego. Spójrzcie, calowa brzytwa z takim szlifem. Nie wiem jaka to jest stal, jaka stal jest użyta do wykonania tej brzytwy. Ciekawy grzbiet, bo grzbiet nie jest półokrągły, tylko jest taki, jest pościnany, jak widzicie. Ma takie płaszczyzny, które nie są wycinkiem koła, tylko są to płaszczyzny. Okładki to jest tworzywo, które się nazywa elforyn. To jest takie tworzywo mineralno-kompozytowe do okładek noży, które do złudzenia przypomina kość słoniową. Tak wygląda. To nie jest biały kolor, to jest taki lekko kremowy. Klin, nie wiem czy będzie to widać, może będzie. Postaram się mieć wolniejsze ruchy niż zwykle zawsze mam. Klin jest zrobiony z masy perłowej. To jest takie tworzywo, które mieni się jak perła. Piękny klin. Tutaj dbałość o szczegóły jest naprawdę imponująca. Wykonanie ogona, szyjki, duża brzytwa. Goliłem się kiedyś takimi dużymi brzytwami calowymi. Warta uwagi. No i tutaj mamy na szyjce mamy logo trawione. To nie jest bita punca, trawione Cichy Custom. No i zobaczymy jak to goli. Okładki lekkie, a brzytwa prezentuje się tak. Mydło Latigo, brzytwa Cichy. Poprawka piany. Nie widzę, żeby zanikła. Skóra mocno pomieszana. Zapach skóry mocno pomieszany z szafranem. Bardzo mi to odpowiada. I to olibanum, taki dające taki trochę ziemisto, trochę cytrusowy wydźwięk w tym zapachu. Zapachy są dla mnie ważne, istotne, dlatego o nich opowiadam. A brzytwa jak goli. Patrzcie jakie okładki ładne. Elforyn. Nie wiem czy będzie widać tutaj taki deseń w postaci takich nieregularnych kształtów pod spodem. Do złudzenia tworzywo przypominające słoniową kość, czyli ząb trzonowy słonia, kość słoniową. Nieważne. Bardzo ostra brzytwa. Muszę uważać, bo czoło w tej brzytwie jest również, podobnie jak w ostatniej brzytwie, jest jeszcze bardziej ostre. Ciekawy dźwięk wydaje ta brzytwa przy goleniu. A samo mydło zmiękcza zarost fajnie.
Nie mam żadnych zastrzeżeń. Pieczenia nie odczuwam, żadnego dyskomfortu. To też jest ważne. Tutaj w tej brzytwie nie ma pilnika, nie ma ząbków ani tu, ani tu. Wszystko jest zrobione na lustro, na wysoki połysk. Każda część tej brzytwy. To jest szlif 1/4. Przyjaciele, 1/4. Jakby to pokazać. Chyba że się mylę. Jak się mylę, to mnie proszę poprawić. Tak mówi mój kierownik. Dobra. Tutaj długość blanku jest imponująca, bo to jest 76 mm, a jeszcze zapomniałem dodać, że profil brzytwy jest uśmiechnięty. Widzicie? Grzbiet i sama krawędź śnąca, podobnie jak w brzytwach Saito, tylko nie w takim stopniu, ale jest profil uśmiechnięty. Ja też się uśmiecham, bo golenie jest przyjemne. Blank jest bardzo długi, 76 mm. Jeden z dłuższych blanków z brzydew, którymi się goliłem, miały około 7 cm, a tutaj jest 76 mm, więcej jak 7 cm. Wagę brzytwy czuję się w dłoni. Czuję, że jest to spora waga. Blank wycieram w gąbkę, ale też powiem Wam, że muszę to mydło trochę jeszcze rozcieńczyć, bo ta piana jest za gęsta. Odrobina wody do miski. Tak, żeby wtłoczyć jeszcze w ten węzeł. Mydło jeszcze jest na dnie miski, jeszcze tam zostało. Ta niewielka ilość, która dała tak dużo dobrej piany, jeszcze jest. Czyli mydło jest, jak widzę, jest naprawdę bardzo wydajne. Czuję się też pewną świeżość w tym zapachu. A tytoń, który podaje producent, że jest tutaj, to jest raczej, są to jak dla mnie, nie są kwiaty, tylko to są liście tytoniu. Taki tytoń do palenia. Patrzcie, jakie fajne mydło. Pierwszy zgubiony włos. Z pędzelka. Bardzo, bardzo śliska piana. Latigo. Skóra wyprawiana w specyficzny sposób. Z tego co czytałem, przygotowując się do tego filmu, to jest to skóra ceniona na świecie za swoje właściwości, odporność na wodę, na zmęczenie mechaniczne, na zużycie. Patrzcie, jak woda na blanku będzie się zachowywać. Spłukuję teraz blank. Patrzcie. Jeszcze raz. Widzicie? To jest polerowanie na lustro. Daje taki efekt, że woda po prostu fizycznie nie trzyma się na blanku.
przejście pod włos. Z tego, co czuję w trakcie golenia, to myślę, że jest to dosyć sztywny blank. Nie czuję wibracji, on prowadzi się podobnie jak w brzytwach klinowych. Nie wibruje, dlatego że jest dosyć gruby. 1/4 to jest taka dosyć spora grubość jak na brzytwę, ale troszkę mniejsza grubość niż klin czy 1/2. Mydło dające dobry poślizg. Co się dzieje? O, no posiw to tutaj jest naprawdę. Jest. Mógłbym na tym jechać brzytwą. Tak jest, bez problemu. Bardzo dobry. O, jaki poślizg, niesamowicie dobry. Nic tu nie reklamuję, to są moje uczucia. Kawał brzytwy. Marcel ma w swoich zasobach piękne brzytwy. Udostępnił mi kilka brzytew Thierry Sar, pokazałem wam je na kanale i teraz ta jest ostatnia. Z tych, które mam możliwość wam przedstawić i wkrótce brzytwy wracają do kolegi. Brzytwa jest bardzo ostra. Zobaczcie, z jaką łatwością daje mi się nią golić. Jedynie muszę uważać na to czoło szalone, żeby sobie nie zrobić kuku. Skóra nawilżona po 2 przejściach. Myślę, że chyba do innych sięgnę też. Mydeł Fine. Fin, nie wiem jak to się czyta. Nie mam pojęcia. Fine chyba. Brzytwa ergonomiczna. W moich dużych łapach sam raz. Ale myślę, że mniejsze ręce, mniejsze dłonie też dałyby sobie spokojnie radę z utrzymaniem tego blanku. A mydło? Golenie takimi sprzętami to jest, uwierzcie mi, prawdziwa przyjemność. Przy odrobinie wprawy można opanować brzytwę i móc korzystać z golenia takimi rzeczami. A brzytwa kupiona, zadbana może posłużyć przez pokolenia, można powiedzieć. Ta ma sztywny blank, więc nawet mogłaby może służyć osobie z mniejszą wprawą, dlatego że ten blank nie wibruje, jest bardzo stabilny w trakcie golenia. Podobnie jak na przykład kamisori, które są też sztywne.
Ciekaw jestem, zobaczmy. Śliskość zostaje na skórze i to duża po ściągnięciu piany. Prawda? Nie ma dyskomfortu w postaci pieczenia, a wydajność mydła jest, prawda, spora. Czyli mógłbym nawet użyć jeszcze może połowę, nawet mniejszą ilość tego mydła do golenia i też byłoby sporo piany. A knot w tym pędzelku, jak widzę, to jest moje pierwsze użycie tego pędzla. Rączka ergonomiczna. Mydło, pędzel włoskiej produkcji. Tego samego producenta, który robi też mydła do golenia, kosmetyki do golenia, przed goleniem. To jest rodzinna firma i te pędzle robią sami dla siebie. Jakby nie korzystają z usług innych firm produkujących pędzle. To jest pędzle robione w firmie Mondial, rodzinnej firmie. Ostatnie przejście z włosem. Dobra. Na szyjce z góry i z dołu nie ma pilnika, ale brzytwa daje się dobrze trzymać ze względu na to, że te dwa palce opierają się o okładki. Tutaj jazdy nie ma w żadną stronę, a palec, kciuk może się oprzeć o to wgłębienie tu. Ergonomiczna brzytwa, chociaż duża. Bardzo ciekawe golenie. Jak widzę, jest to mydło dające świetny poślizg. Jakby je zaklasyfikować, podciągnąć do jakich mydeł. No, każdy producent robi mydła na swój własny sposób. Właściwie każde mydło każdego producenta innego ma swoją własną charakterystykę. A to mydło, którego teraz używam, no muszę powiedzieć, że zasługuje na dobrą ocenę. Proszę bardzo. Niespieszne golenie brzytwą. Tradycyjne. Przy okazji pozdrawiam ekipę z Dwa Ostrza. Mydło dające dobry poślizg, nawet bardzo dobry. Widzieliście, jak rozcieńczyłem w jakim stopniu tą pianę i dalej są jeszcze ilości gargantuiczne. I przy tym ta piana, jak widzę, nie straciła swoich właściwości mechanicznych. Duży blank. Na raz można ściąć na dużej powierzchni, ale się dogoliłem dobrze. Na dużej powierzchni można ściąć zarost. I to jeszcze. Brzytwa to takie narzędzie, jest tak ostre, że tu nie trzeba używać siły znacznej właściwie, tylko po to, żeby przesuwać blank po skórze.
Jeszcze coś mnie męczy w tym zagłębieniu. Szeroki blank calowy. Więc trudno jest mi tutaj dotrzeć trochę ze względu na szerokość tego blanku, ale już jest. I to. Cichy custom. Już piękna brzytwa, polerowana na wysoki połysk. Czyścimy blank, kawał pięknej brzytwy, patrzcie. Wraca do Marcela. Marcel, dziękuję za wszystkie brzytwy, za wszystkie kosmetyki, które mogę Wam tutaj pokazać szerszej publiczności. Dzięki takim ludziom mogę przedstawiać takie rzeczy. Polski producent, polski rzemieślnik Sebastian Cichomski. Jeśli pomyliłem imię, to mnie poprawcie. Taka brzytwa calowa. Bez śladu wody. Patrzcie, tak spływa woda po brzytwie, która jest polerowana na lustro. Tymczasem śliskość, jaka pozostaje po tym nudlu, to jest, jak widzę, powyżej przeciętnej. Naprawdę tutaj jest mocno śliska skóra. To, co zostało jeszcze, a wytrę twarz. Ja użyję tego mydła jako balsamu, ale wcześniej dezynfekcja, za którą odpowiada Le Père Lucien. Lotion de barbier barbershop après rinçage. Spirytusowa woda. Dezynfekcja, ale później jako balsam pójdzie aptekarska dokładność. 19 kropli. Ale sobie nie roztarłem na dłoniach. Aromaterapia. Chlapnąłem sobie prosto do nosa. Dezynfekcja. A potem jeszcze balsam z dobrego mydła, żeby zachować ten fajny zapach. I żeby też skórę nawilżyć, bo składniki zawarte w mydle to przecież są w większości tłuszcze. Takie golenie. Następne golenie będzie brzytwą w stylu japońskim, z Japonii, brzytwą od pana Amano, z którą jest właścicielem jest Excalibur. To będzie Takami i również brzytwy od Excalibura pojadą do niego z powrotem, za co również serdecznie dziękuję i za wizytę na kanale Wam wszystkim, za uwagę, za cierpliwość. Co tu mamy jeszcze? Zobaczmy. W misce nie ma nic, a tu w tym pędzelku od Mondial taka piana, patrzcie, z takiej ilości. Dla przypomnienia, patrzcie, taka malutka łyżeczka, maluteńka. Cała łyżka to jest 3 gramy zawartości, objętości. Ja wziąłem połowę, 1,5 grama, czyli gram mydła również wystarczyłoby. Znaczy, jaka chmurka fajna. Cumulonimbus pianus stratus. Zapraszam na kolejne golenie. Ja jeszcze tą pianą sobie zmyję ręce. I do zobaczenia wkrótce. Po kamisorii Takami pojawią się w końcu brzytwy od mokasyna, których jest ich kilka. Również zabytkowe, piękne brzytwy japońskie Frameback i brzytwy klasyczne, zachodnie.
Będzie się działo. Odwiedzajcie mnie. Proszę o subskrypcję, o komentarze. Do zobaczenia.